Witajcie kochani! Dzisiaj mamy dla Was coś wyjątkowego. Na naszym stanowisku pomiaru siły uciągu zbadaliśmy już dużo ciągników, a w dzisiejszym odcinku sprawdzimy fabrycznie nową Kubotę B2 261, a na końcu porównamy ją z naszym najmniejszym Arbosem 2025 w wersji komunalnej. Dodatkowo sprawdzimy na naszej hamowni, ile koni mechanicznych jest w stanie osiągnąć ta Kubota na wałku WOM. Nie przedłużając, przejdźmy do naszego dzisiejszego testu. Chodźcie ze mną! Pewnie zastanawiacie się, skąd mamy fabrycznie nową Kubotę do testów. Jeden z naszych klientów, który zakupił ten ciągnik, postanowił wymienić go na jedną z maszyn, które firma Corbanac sprzedaje na wyłączność w Polsce. Nasz klient, właściciel firmy EG Jardinage, świadczy usługi w zakresie aranżacji powierzchni ogrodowych z siedzibą w Gdyni. Zajmuje się również pielęgnacją istniejących już terenów zielonych. Świadczy usługi w zakresie prac porządkowych wokół domów, biur i placów parkingowych. Jest profesjonalistą i jego domeną jest realizacja powierzonych mu zadań w bardzo krótkim terminie. Dodatkowo wykonuje zimowe odśnieżanie parkingów, podjazdów i chodników. Do testu siły ciągu wykorzystamy belkę holowniczą zamontowaną równolegle do podłoża. Robimy to dla bezpieczeństwa, ponieważ na górnym zaczepie maszyny mają tendencję do podnoszenia przodu. Ciśnienie w oponach ustawimy na 1,6 bara dla ciągników na oponach radialnych, a 1,1 bara dla ciągników na oponach diagonalnych. Opony diagonalne mają gorszą powierzchnię styku z podłożem, szczególnie gdy są mocno napompowane. Zmniejszenie ciśnienia trochę poprawi ich parametry przyczepności i wyrówna porównanie z oponami radialnymi. Usuniemy też wszystkie zanieczyszczenia ze stanowiska pomiarowego. Dzięki temu każda kolejna maszyna ma powtarzalne warunki. Robimy to bardzo dokładnie, w tym celu używamy szczotki drucianej i miotły, aby usunąć resztki gumy. Manometr, którego używamy do pomiaru ciśnienia powietrza w kołach, można zakupić na naszym sklepie internetowym. Czas przedstawić bardziej szczegółowo dziś testowany ciągnik. Liczba cylindrów 3. Pojemność skokowa 1261 cm3. Moc deklarowana przez producenta to 24 konie mechaniczne. W dalszej części filmu sprawdzimy, jaką moc na wałku pokaże hamownia. Masę testowanego ciągnika, promień skrętu i prędkość maksymalną zobaczysz jako kolejne testy w dalszej części tego filmu. Ogumienie radialne naprzód to 23 na 10,5 na 12. Marki Deli Tire stan to 100%. Ogumienie radialne na tył to 280 na 70 R18. Marki Petlas stan to 100%. Szerokość ciągnika na oponach tylnych po zewnętrznej to 115 cm. Szerokość ciągnika mierzona od środków opon tylnych to 90 cm. Wysokość całkowita to 208,5 cm. Rozstaw osi mierzony w tym ciągniku to 148 cm. Temperatura powietrza podczas testu to około 5 stopni Celsjusza. Rozpocznijmy test siłą ciągu 2×4 na dolnym zaczepie. Tell me who's that right? John the Revelator, who's that right? Zobaczymy, co potrafi ta mała Kubota. Pomiar przy dwóch pierwszych obrotach koła wyniósł średnio 0,61 tony. Zapiszmy ten wynik na naszej liście sił ciągu w kategorii 2×4 i zobaczmy, na którym miejscu go to upozycjonuje. Czas załączyć przedni napęd i zobaczyć, co ten maluszek naprawdę potrafi. Don't fuck with my freedom. I came out to get me some. Rozpocznijmy test siłą ciągu 4×4 na dolnym zaczepie. Mam nadzieję, że nasze urządzenie wytrzyma tą siłę. Pomiar przy dwóch pełnych obrotach koła wyniósł średnio 0,85 tony. Zapiszmy zatem te wszystkie wyniki na naszej liście siły ciągu i zobaczmy, na których miejscach znajdują się te ciągniki. Przejdźmy teraz do tylnego tuza.
Jak wiecie, to on jest najważniejszy dla każdego ciągnika, bo na nim zawiesza się najważniejsze narzędzia. Ciągniki na tuzie pracują przeważnie z maszynami uprawowymi takimi jak Mandam, pługami Gregoire Besson, maszynami pielęgnacyjnymi takimi jak pilniki Carré, czy siewnikami Sola lub Stanhey. Ile udźwignie dziś nasza testowana Kubota? Przekonajmy się. Tuz według wskazań dynamometru w tym ciągniku udźwignie 0,87 tony. Dobry wynik, taki mały, a jaki mocny. Zapiszmy zatem ten wynik na naszej liście siły udźwigu tylnego tuza i zobaczmy, na którym miejscu go to upozycjonuje. A ile waży dziś testowany ciągnik z płynami? I've been breathing underwater for your love. Użyjemy do tego nowej wagi z zaprzyjaźnionej firmy EcoGóra w miejscowości Góra koło Tarnowa Podgórnego. Terminal wagowy to dobrej jakości miernik Rinstrum R420 mający zakres do 60 ton obciążenia maksymalnego o działce odczytowej co 20 kg. Czas, aby Kubota wjechała na wagę. Waga, jaka pojawiła się na wyświetlaczu, to 1120 kg. Kompaktowa konstrukcja. Zapiszmy te wyniki na naszej liście. A jaki promień skrętu ma ten ciągniczek? You look for me inside the dark. Dawid wjedzie na nasz plac i po wykonaniu koła na maksymalnym skręcie zmierzy miarą, jaką ma średnicę. Do pomiaru promienia skrętu testowane ciągniki mają wyłączony przedni napęd. Da to możliwość rzetelnego porównania z innymi ciągnikami, które na przykład nie mają przedniego napędu. Średnica koła, jaką zrobił ten ciągnik, wynosi 5,20 metra, więc promień skrętu w tym ciągniku to 2,60. Świetny wynik, imponujący promień skrętu. Zapiszmy to na naszej liście i zobaczmy, na którym miejscu go to pozycjonuje. Czas na test prędkości. Ciągniki rolnicze są coraz szybsze. Dla rolników liczy się czas, w którym mogą się przemieszczać między polami. Sprawdźmy zatem prędkość Kuboty B2 261 na drodze w Tarnowie Podgórnym. To jest nasza główna siedziba i mamy idealny odcinek asfaltu, na którym możemy przetestować prędkość maksymalną. Przełączmy się zatem teraz do Dawida, który przeprowadzi ten test. Testujemy prędkość maksymalną ciągnika Kubota. Zaraz zobaczymy, co ta maszyna pokaże i co potrafi. I jedziemy na właściwy odcinek asfaltu, na którym jest delikatnie pod górkę. Na razie mamy 22 km na godzinę. Jesteśmy już na właściwym odcinku asfaltu, na którym jest delikatnie pod górkę. I tak jak wcześniej, maksymalna prędkość jak na razie to 22 km na godzinę. I chyba nic więcej nie uda się uzyskać. Można uznać, że 22 km na godzinę to prędkość maksymalna ciągnika Kubota. Ciągnik jechał lekko pod górkę, jak w każdym innym teście i osiągnął 22 km na godzinę. Fajnie, że te testy są powtarzalne zawsze w tych samych warunkach. Zapiszmy te wyniki na naszej liście. Dodatkowo na prośbę klienta przeprowadzimy test mocy na hamowni. Yeah, you could be the greatest, you could be the best, you could be the King Kong banging on your chest. Jestem bardzo ciekawa, ile mocy tak naprawdę ma ta Kubota na wałku WOM. - 17 koni na razie.
Badawnia wykazała, że maksymalna moc tego ciągnika to 19 koni mechanicznych na wałku WOM. Różnica między mocą ciągnika na silniku a mocą na wałku wynika z różnych miejsc, w których te wartości są mierzone oraz ze strat mocy w układzie napędowym. Moc silnika to moc mierzona na wale korbowym silnika, czyli przed stratami wynikającymi z przekazywania mocy na inne elementy tego silnika, czyli przed stratami wynikającymi z przekazywania napędu do innych elementów ciągnika. Natomiast moc na WOM, czyli na wałku odbioru mocy, to moc, którą ciągnik przekazuje na wałek WOM, służący do napędzania maszyn rolniczych, takich na przykład jak prasy McHale, siewników Sola czy rozrzutników Bergman. Typowo sprawne ciągniki tracą około 15 do 25% mocy między silnikiem a wałkiem WOM. I tak jest w tym przypadku, gdzie wartość ta oscyluje w granicach około 21%. Spodobało mi się przyciąganie liny z poprzednich odcinków, więc i dzisiaj to zróbmy. Do pojedynku użyjemy nasz najmniejszy ciągnik, czyli Arbos 2025. A niedługo do naszej oferty dołączą też inne ciągniki, takie jak Aupax 1000 i Aupax 2000, które będą idealnym odpowiednikiem testowanej dziś Kuboty. Przypomnijmy zatem parametry ciągnika Arbos 2025 w kolorze zielonym. Liczba cylindrów 3. Pojemność skokowa 1532 cm3. Moc 25 koni. Dodatkowo przypomnijmy sobie, jak wyglądały pomiary mocy tego ciągnika na stanowisku pomiarowym. Test siły ciągu 2×4 na dolnym zaczepie. Pomiar przy 2 pełnych obrotach koła wyniósł średnio 0,9 tony. Test siły ciągu 4×4 na dolnym zaczepie. Pomiar przy 2 pełnych obrotach koła wyniósł średnio 1,47 tony. Czy potwierdzą się te wyniki, jeżeli podepniemy oba ciągniki do siebie i zrobimy prawdziwy test siły ciągu, czyli przeciąganie liny? Nie mogę się doczekać. Chodźmy i sprawdźmy to. Podłączamy oba ciągniki na dolnym zaczepie. Po lewej stronie nasz Arbos 2025 w malowaniu pomarańczowym, idealny do zastosowań komunalnych, a po prawej testowana dziś Kubota, także w kolorze pomarańczowym. Arbos w kategorii 2×4 wygrał, więc potwierdza się wskazanie z naszego dynamometru. 2 ciągniki stanęły naprzeciw siebie w przeciąganiu liny, ale zwycięzca okazał się mieć trochę więcej przyczepności. Przegrany nie ma się co martwić, bo w końcu przeciąganie liny to nie jest typowe zastosowanie do tej konstrukcji. Sprawdźmy, co wydarzy się, gdy załączymy 4×4. O kurczę,
Kolejny raz wyniki z dynamometru się potwierdziły. Arbos 2025 wygrał przeciąganie liny w kategorii 4x4. Przyczepność, technika, a może obiad był lepszy u jednego z kierowców. Tak czy inaczej, szacunek dla obu maszyn, bo każdy wie, że w polu liczy się współpraca, a nie rywalizacja. Jeśli zainteresowała Cię testowana dziś Kubota, to teraz wyświetli się tutaj telefon do jej właściciela 511 059 137, z którym możecie porozmawiać o jej cenie. Jest jeszcze jedna fantastyczna wiadomość. Ciągniki Arbos i Aupax mają teraz od nas 7-letnią gwarancję bez limitu motogodzin. A dodatkowo decydując się na zakup Arbosa lub Aupaxa, możesz skorzystać z okazji i zakupić maszynę towarzyszącą za 50% ceny. Więcej informacji na ten temat przeczytasz na naszej stronie internetowej www.korbanek.pl lub dzwoniąc do mnie pod numer 513 600 630.